CMake jest narzędziem, które Wam generuje makefile. Znaczy on, i tak jak wspomniałem, nie tylko makefile generuje, bo może wygenerować dowolne inne rzeczy. Czyli on nam też automatyzuje proces budowania i CMake jest charakterystyczny, jest taki specyficzny dla języków C i C++. Jest właśnie pod nie pisany. I służy do zarządzania projektami w tych językach. I nam generuje projekty dla wielu różnych IDE, na przykład dla Visual Studio, takie pliki Solution, SLN, albo pod Eclipse'a, pod cokolwiek innego nam potrafi wygenerować te pliki specyficzne dla danych IDE z projektem. A tak standardowo po prostu makefile. No i sam CMake też jest wielomodułowy, on bardziej jest już takim, no można by powiedzieć, językiem programowania samym w sobie, bo tam możecie też mieć ify, fory, pisać w nim własne funkcje, tylko tutaj wiele plików możecie sobie utworzyć, inkludować tak jakby jeden w drugim, więc modułowo na przykład dla każdego katalogu możecie sobie utworzyć takie CMake'i. Właściwie dla makefile to też je stosuję i tak samo by to wyglądało. Ale CMake sam w sobie powinien być niezależny od platformy, jeśli dobrze go napiszecie, czyli wszędzie Wam powinien wygenerować odpowiedni build system, no i zbudować to, co trzeba. I domyślnie, jak makefile, jak make'a się używa, tam jest konfiguracja w plikach makefile, to dla CMake'ów to jest plik cmakelist.txt i on nam generuje system budowania. To jest minimalny cmakelist.txt, takie absolutne minimum, które się musi znaleźć. Jedna rzecz, CMake minimum required i wersja CMake'a, jaka jest minimalna wymagana. Możecie sobie oczywiście sprawdzić Waszą wersję, pisząc CMake version. CMake version, jaką ja mam. A to jest minimalna wersja, dla której powinien się uruchomić. Nie warto, żebyście pisali Waszą, czyli 3.17 albo 15, jak macie najnowszą, bo zapewne da radę też uruchomić na wcześniejszych. To jest minimalna wersja wymagana do uruchomienia. Druga rzecz, która powinna się znaleźć, to jest project i tutaj dajecie nazwę projektu. Ciekawe jest to, że stringi w CMake'u nie daje się ich w cudzysłowie. I wymagana komenda, która Wam tworzy binarkę, czyli buduje add executable. Tutaj podajecie nazwę, jak się ten plik, pierwszy argument to jest jak się ten plik będzie nazywał, a potem które pliki CPP wchodzą w jego skład, czyli które mają zostać skompilowane. Budowanie za pomocą CMake'a tworzycie sobie katalog, zwyczajowo to jest build, ale może mieć dowolną nazwę, wchodzicie do niego i potem CMake spacja dwie kropki, a potem CMake spacja - build. CMake - build można zamienić na make, jeśli wiemy, że na pewno ten makefile jest używany pod spodem i się generuje, czyli ten CMake - build jest taki uniwersalny. Utworzymy sobie cmakelist.txt i tutaj będzie version, no na przykład 3.10. Druga rzecz to była project, czyli nazwa projektu, on się u nas nazywał Greeter. Dalej wprowadźmy sobie zmienne do CMake'a. Zmienne się tworzy za pomocą komendy set, czyli set i to variable to będzie nazwa zmiennej, a value to będzie po prostu jakaś, konkretna wartość dla tej zmiennej. I później, żeby się odnosić do zmiennych w CMake'u, to trzeba je objąć w takie klamerki i poprzedzić dolarkiem. Czyli definiuje się tak, po prostu pisząc nazwę, a później jak chcecie tą zmienną tutaj sobie, żeby została wstawiona w to miejsce wartość tej zmiennej, no to musicie dać dolarka i nawiasy wąsate. Mamy też kilka takich zmiennych już gotowych, które CMake nam daje. Ogólnie jeśli próbujecie je jakoś bezpośrednio modyfikować, takie predefiniowane zmienne, to nie jest dobra praktyka, bo na wszystko są gotowe funkcje. Natomiast jest taka zmienna, która jest dostarczana, project name i ona jest zdefiniowana przez komendę project, którą użyliśmy. Zaletą też CMake'a jest to, że jeżeli cokolwiek nie działa, po prostu się nie buduje, nie kompiluje, to nie robicie make clean, tylko po prostu wywalacie cały katalog build i od nowego tworzycie. Utworzyliśmy też sobie za pomocą add executable binarkę. Jest jeszcze add library, które Wam też utworzy nowy target. To będzie biblioteka. Różni się tym, że jeszcze musicie tutaj podać, czy ma być to biblioteka statyczna, współdzielona, czy jakaś modułowa. Wszystko, co jest w nawiasach kwadratowych, jest opcjonalne. Ale tutaj, jak widzicie, jak mamy coś takiego, to tworzy się jeden problem. Mamy powieloną listę plików w różnych targetach, jeśli dla kilku na przykład to samo tworzymy. Jak rozwiązać taki problem? Wrzucić tę listę plików do zmiennej. Więc do utworzenia zmiennej z listą plików używamy set. Może być w taki sposób, ale często też spotkacie się z tym, że to na przykład jest tak formatowane, że każdy plik jest od nowej linii i wtedy fajniej widać te zmiany. Ostatnio może być tak albo tak i ja tutaj sobie to podmienię na src. Przy okazji skorzystam z tej nazwy Greeter, czyli tutaj była zmienna project name, taka automatyczna. Make, zbudowało Greeter. No i działa. Przy okazji
Make-J Wam odpala kompilację na wszystkich rdzeniach, wszystkich wątkach, więc jeżeli tam jest kilka binarek, kilka różnych rzeczy, to Wam przyspieszy, bo będzie równolegle parę rzeczy budować. Jest drugi problem właśnie, bo widzicie, że są drobne różnice w plikach pomiędzy tymi targetami. Rozwiązaniem tego jest stworzenie biblioteki. I same biblioteki linkuje się za pomocą Target Link Libraries, a tworzy za pomocą Add Library. I przykłady: tworzymy bibliotekę i ona się będzie składała z plików functions cpp i modules cpp. I dodajemy dwie binarki: main, które się składa z main cpp, i uteki, które się składają z test cpp, a potem linkujemy, czyli maina z lib oraz ut z lib. Czyli tak, chcemy mieć bibliotekę. I ja bibliotekę sobie nazwę project name --lib. I biblioteka powstanie z plików greeter cpp i person cpp. Potem dodam sobie właśnie główną binarkę, gdzie będzie main cpp, i z testami, gdzie będzie test i greeter ut cpp. No i teraz trzeba to jeszcze polinkować ze sobą. Podajemy najpierw nazwę binarki, czyli do binarki linkujemy bibliotekę. I to samo dla targetu ut. O, jeszcze static. Bardzo dobrze, że piszecie. O, teraz poszło. Da się robić komentarze? Tak. Taki hash na początku to jest komentarz. Powiedzmy sobie o flagach kompilacji, jak je dodać, bo to jest też dość ważne. Mamy taką operację, taką funkcję jak Target Compile Options. I Target Compile Options możecie sobie użyć na przykład tak. Czyli dla projektu, który się nazywa tak, dla takiej binarki, takie flagi dodaj: wall, wextra, werror. Target Compile Options i to jest dla project name. Możemy oczywiście zrobić, że dla uteków tak samo i dla lipki tak samo. Buduje się. Ale jak widzicie, mam teraz duplikację, bo dodałem wszystko to samo do tych targetów, więc mogę sobie też stworzyć oczywiście zmienną. I teraz tutaj zmienną wrzucić. U mnie działa. Włączanie standardu C++. To ja już sobie włączyłem 17 w taki sposób i można jeszcze dodać coś takiego na on, ale to nie jest zalecana opcja i to może nie działać dla Visual Studio. Za to są takie dwie opcje: Set Target Properties oraz Target Compile Features. To ustawia nam dla targetu zwykłego. Sprawdźmy, czy to pójdzie. No poszło. Testy. Dodawanie testów do C-testa. Co to jest C-test? C-test to tak naprawdę jest taki coś, co wchodzi w skład CMake'a też i to jest po prostu aplikacja do uruchamiania testów. I C-test Wam odpali wszystkie te binarki, jakby on agreguje wszystkie binarki i puszczy je tak, jakby to była jedna, wszystkie testy tak zgrupowane. I musicie dodać dwie takie rzeczy. Pierwsza to Enable Testing, a druga Add Test. I tutaj musi się pojawić name i Wasza dowolna nazwa, a potem command, czyli komenda, w jaki sposób puszczacie, odpalacie daną binarkę. No zobaczmy, czy tak project name ut może być. Teraz ctest. No i odpalił. Co robi add subdirectories? Subdirectory dodaje, mówi, że ma zajrzeć do katalogu tego, który tam podasz i w nim będzie oddzielny plik cmakelist.txt, więc mamy taką strukturkę plików samych cmakelist.txt i to mówi, żeby wywołało jeszcze cmake'a w tym konkretnym katalogu na podstawie tamtego pliku. Czyli tak jakby inkludujemy, tworzymy sobie takie drzewo cmake'ów, jak projekt mamy taki modułowy. Można jeszcze budować sobie w trybie debug. Często się wyróżnia takie dwa tryby, debug i release. I w tryb release jest taki szybki, gdzie mamy wszelkie optymalizacje włączone, nie mamy symboli do debugowania, żeby binarka była mniejsza i bardziej zoptymalizowana. A debug jest taki, gdzie możemy sobie właśnie debugować, czyli sprawdzać, co tam się w projekcie kryje, jeśli coś nie działa. No i to się robi po prostu podając przełącznik do CMake'a, z tym też się możecie często spotkać. Czyli zamiast CMake spacja dwie kropki jeszcze dajecie -d, czyli tu jest przekazanie flagi i ustawiacie CMake build type równa się debug. Jeżeli nie chcecie tego robić, to równie dobrze możecie sobie taką zmienną ustawić i efekt będzie ten sam. W taki oto sposób. I jeśli chcecie wspierać takie budowanie w obu wersjach, zarówno debug jak i release, to najlepiej mieć dwa oddzielne katalogi do budowania. Oddzielny dla debuga i oddzielny dla release'a.